It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas will burn the coziest fire while wrapping love that's disguised. Hej, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. To już jest ostatni vlogmas, 24. Dzisiaj tak nietypowo, bo muszę zapakować prezenty. I pomyślałam, że możecie mi pomóc, a przy okazji porozmawiajmy na temat właśnie prezentów. Okazji, w których się daje prezenty, jakie prezenty się daje oraz o kosztach tych prezentów. Ogólnie wszystko, co związane z prezentami. To może zacznijmy właśnie od samego początku, czyli od świąt w Korei i w Polsce. W Polsce na Boże Narodzenie, tak jak teraz właśnie, dostaje się różne prezenty. U mnie na przykład teraz w rodzinie zaczęliśmy od jakichś paru lat robić tak, że zamiast dawać prezentów takich, wiecie, nie do określonej kwoty, każdy każdemu, to jeszcze jak byłam w Polsce, to zaczęliśmy, ustalaliśmy jakąś tam kwotę, do której mamy tą cenę prezentu zatrzymać, plus nie każdemu, a wybranej osobie, na którą wtrafiliśmy, więc to się bardzo mocno zmieniło, od kiedy właśnie już jesteśmy dużo starsi i już nie oczekujemy tak prezentów i wiemy, że to nie Święty Mikołaj nam daje prezenty, nie? Więc to się mocno zmieniło. Wiem, że u moich znajomych w rodzinie także jest prawie podobny system. Niektórzy dają każdemu, ale też te kwoty nie są już takie duże. Oczywiście to się nie tyczy małych dzieci, bo jednak na małe dzieci to zawsze się jednak te pieniądze więcej wydaje. Tu w Korei za to na święta, oprócz tego, że daje się może nie takie typowe prezenty jak na przykład w Polsce, jak książka, coś co lubimy, często jakieś handmade, to tu w Korei za to, jeżeli chodzi o takie prezenty kupne, to często na przykład z firmy dostaje się jakieś duże zestawy. Nieraz wspominałam Wam, że na przykład na Chuseok albo na Solar w sklepach pokazują takie duże zestawy różnych owoców, różnych sosów. To też od firm dostaje się na przykład prezenty. Ja na przykład dostałam tym razem lampę LED na twarz. W zeszłym roku dostaliśmy na przykład airfryera, więc naprawdę ta kultura prezentów jest w Korei widoczna, ale jest znacznie różniąca się od tej, która jest w Polsce. Ten prezent ma być praktyczny, ma być przydatny, choć nie zawsze Koreańczycy lubią, bo widać, że jak tylko święta się skończą, to na przykład na markecie Dangen możecie często znaleźć takie odprzedawane te zestawy, które po prostu się nie przydadzą w takim domu, na przykład młodej pary zestaw 10 sosów, bo czasami te wielkie zestawy są naprawdę duże, plus pieniądze. Tak, kultura pieniędzy w Korei jest bardzo duża, już o tym wspomniałam w ostatnim vlogmasie, gdzie mówiłam o kulturze pieniędzy, jeżeli chodzi o pogrzeby, ale także o wesela, jakieś takie święta jak Chuseok, jak Solal. To na przykład na Solal młodzi dzieci swoim rodzicom oddają tepe, czyli ukłon, a za to dostają pieniądze. Pieniądze to jest taka kwota 50-100 tysięcy w zależności od okazji, ale właśnie pieniądze to są taką ważną rzeczą. Tak samo młodzi oddają pieniądze też swoim rodzicom. Co jest troszkę nietypowe, bo myślę, że w Polsce tak się często nie zdarza, ale tu w Korei jest to częstą praktyką.
I co jest właśnie ciekawe w koreańskich ślubach, to jest to, że nie wiem, czy to jest teraz tak już częste, z tego co słyszałam, już to, z tego się odchodzi, ale wszystkie zebrane pieniądze na ślubie należą się rodzicom. Często teraz rodzice już oddają wtedy te pieniądze pani i panu młodemu, ale kiedyś było tak, że właśnie te wszystkie pieniądze za ślub lądowały do kieszeni rodziców. Dlatego też jest tutaj taka kultura spraszania znajomych rodziców. Rodzice informują, że moje dzieci biorą ślub, proszę przyjdźcie. I tutaj też jest taka kultura oddawania tych pieniędzy, które się dało. Czyli na przykład teraz Ty przyszedłeś na mój ślub, dajesz mi pieniądze, tą i tą kwotę, ja mam to zapisane i jak Ty będziesz się żenił, to ja przyjdę na Twój ślub i także wpłacę tą kwotę. Co jest bardzo nietypowe, ale też zakorzenione kulturalnie właśnie o to, że jednak to są duże koszty i żeby wspomóc właśnie finanse, żeby się to jakoś zwróciło, to żeby wpłacić tą kwotę, ale później wiecie, żebyście też nam pomogli, coś w ten deseń. Jakimś cudem udało mi się zapakować chociaż jeden prezent. Nie jest to idealnie, chyba jeszcze zawiążę to tylko kartką, żeby to tak jakoś lepiej wyglądało, ale nie cierpię pakować prezentów, nie mam do tego talentu, przyznaję się bez bicia. Proszę nie osądzać, proszę nie osądzać. Chciałabym kiedyś mieć ładne prezenty zapakowane, ale nie wychodzi mi to. Dobra, no to przejdźmy teraz do kolejnego tematu, który może być ciekawy. To właśnie, czy istnieją składkowe składanie się na prezenty. W Polsce ja pamiętam, że zawsze składaliśmy się na przykład na prezenty urodzinowe, czy to rodzinnie, czy to wśród znajomych. Za każdym razem były prezenty takie typowo składkowe. Tu w Korei także istnieją składki, ale myślę, że nie są to takie częste i popularna rzecz. Raczej te prezenty daje się pojedynczo. Co jest bardzo ciekawe, to na przykład my składaliśmy się na prezent na roczek, gdzie mi się wydaje, że w Polsce chyba tak ogólnie nie obchodzi się tak hucznie takich imprez roczkowych, to tutaj w Korei to jest bardzo popularne i te prezenty raczej są dawane od osoby, to tutaj na przykład my składaliśmy się na pierścionek. Tak, w Korei na pierwszy roczek daje się w prezencie pierścionek. My daliśmy przyjacielowi mojego męża, kiedy się mu dziecko urodziło, ale też dostaliśmy sami, kiedy co prawda nie wyprawialiśmy takiej imprezy, ale mój mąż przywiózł do Polski pierścionek dla Eliasza, który nadal oczywiście mamy w złocie. Leży i czeka, może kiedyś uda mu się ubrać. Dobra, prezent dla Eliasza. To jest ogromny prezent, właśnie widzę. Ninjago i tutaj mamy dragona. Tak, ogromny prezent dragona. Zdecydowaliśmy się na Lego z powodów takich, że niestety nie mogliśmy kupić roweru, bo nie zdecydowaliśmy się za szybko, o czym wspominałam Wam na vlogmasie. I kultura składek nie jest popularna, ale za to na przykład bardzo popularne jest dawanie prezentów, jeżeli się wprowadziliśmy do nowego mieszkania. Tak zwana parapetowa, zbieramy się ze znajomymi, idziemy do nowego mieszkania znajomego i tak jak w Polsce mi się wydaje bardzo popularne są takie prezenty praktyczne, często właśnie też składkowo się zbieramy i
dajemy w prezencie na przykład może nie kwiaty, bo nie wszyscy się znają dobrze na tych kwiatach, ale na przykład jakieś sztuczce, jakieś talerze, to tu w Korei na przykład daje się papier toaletowy. Mówi się, że papier toaletowy jest drogi, no za takich 60 rolek około 15-20 tysięcy, no to wychodzi około 40-50 zł za te 60 rolek, no ale to w takie duże opakowanie to jest też taki prezent praktyczny. Właśnie, to jest też ważne w Korei, że prezenty mają być praktyczne. Tak jak mamy właśnie ten papier toaletowy w prezencie, też jak właśnie są święta, to dostaje się takie zestawy, które można użyć. To właśnie są te prezenty praktyczne. Pięknie, pięknie. Tu już jest gorzej, tak, jest gorzej, ale tu jest pięknie. I to jest najważniejsze, bo prezent będzie tak leżał, a nie będzie tak leżał, tak? Tak, wszyscy się zgadzają? Wszyscy się zgadzają. Nie wyszło tak źle. No. Kolejną rzeczą, co jest bardzo ciekawe, to właśnie okazje, w których raczej w Polsce nie daje się prezentów, nie otrzymuje się prezentów. To są wszystkie takie dniówki w Korei, które są bardzo popularne wśród młodych par. 100 dni, 200 dni, rok. W Polsce chyba jeszcze na rok to tak, no czasami się zdarza, ale żeby dawać właśnie na 100 dni, na 200 dni, to w Korei właśnie oprócz tego, że pary idą na jakieś randki, to sobie prezentują jakieś mini prezenty. Kobiety często możecie zobaczyć, na przykład tutaj mamy bardzo popularną uliczkę z kawiarniami, to często właśnie Koreanki idą z kwiatami, naręczem kwiatów, do tego jeszcze jakaś torebeczka, tam biżuteria. To są takie prezenty uwielbiane przez Koreanki. Koreanki też uwielbiają wszystkie torebki. Oczywiście najlepiej jakby były marki luksusowe, ale to nie jest takie w 100%, dlatego że wiele też Koreanek dostaje na przykład jakieś niszowe marki koreańskie torebek, bo na przykład znajomy sprezentował taką torebkę piękną, do mnie przyszła. Więc to są takie główne prezenty, które się otrzymuje. Jak to jest tu z kwotami? No właśnie, tu jest w zależności, jak widzicie, przy jakichś takich typowych okazjach, wesela, śluby, właśnie pogrzeby, to tutaj kwota jest uzależniona, czy ktoś wcześniej był u nas na ślubie na przykład i czy nie trzeba zwrócić pieniędzy. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce za talerzyk. Cena się waha tak od 50 tysięcy do 100 tysięcy w kopertę. Nie są to duże kwoty, 50 tysięcy nie jest to aż tak dużą kwotą, ale pamiętajmy, że tych ślubów w Korei czasami potrafi być całkiem sporo, do tego innych okazji, czyli właśnie jak pogrzeby, na pogrzebach także się otrzymuje pieniądze. Co ciekawe, jeżeli chodzi o prezenty, to tak jak możecie zauważyć w takich typowych okolicznościach świąt, to te prezenty potrafią się wahać całkiem sporo, dlatego że są one drogie. My na przykład mieliśmy wybór z firmy, jaką dostaliśmy listę, którą możemy sobie wybrać prezent, to tam się wahały od 50 tysięcy do 100 tysięcy, w zależności co, bo mogliśmy wybrać na przykład sobie kawałek wołowiny koreańskiej, albo właśnie na przykład airfryera. I to już zależało od nas, co sobie wybraliśmy, ale te prezenty potrafią być bardzo drogie, bo tak jak widzieliście pewnie nieraz, to jest takie szokujące, że wiecie, za 5 jabłek 50 tysięcy, nie? Że jedno jabłko za 10 zł. Tak, te zestawy potrafią być naprawdę drogie i one naprawdę schodzą. Chociaż czasami mogą być też niewtrafione, chociaż są bardzo praktyczne, lądują po świętach często na Dangen i sprzedawane są znacznie taniej.
A jak to jest u mnie z prezentami? No tak jak my teraz z moim mężem ogólnie nie dajemy sobie prezentów. W ciągu roku często jest tak, że wiecie, dostajemy, jak coś potrzebujemy, to sobie po prostu to kupujemy. Najczęściej to ja dostaję te takie większe, na przykład DJ Osmo, o którym teraz nagrywam, ale tak jak na jakieś okazje, czyli na jakąś rocznicę, czy właśnie na urodziny, albo coś małego, albo w ogóle nie kupujemy sobie prezentów, bo wiemy, że w ciągu roku i tak na coś, co będziemy potrzebować, przeznaczymy pieniądze. Tu teraz na święta prezenty otrzymuje najwięcej oczywiście Eliasz. W tym roku, od tego roku chcemy wprowadzić na przykład taki prezent, kupowanie sobie gry planszowej, którą tutaj zapakowałam właśnie dzięki mojej siostrze. Siostra, pozdrawiam Cię serdecznie. To właśnie dzięki niej postanowiłam, że co roku będziemy sobie taki prezencik prezentować, bo to ma być taka rodzinna gra, dzięki czemu będziemy spędzali razem fajne wieczory. Ja też kupiłam w tym roku wyjątkowo prezent mojemu mężowi, ale wiedziałam, że mu się to przyda, a ja zawsze dostaję jakieś prezenty, a mój mąż za każdym razem zapomina o sobie. Chociaż go proszę, powiedz mi, co byś chciał dostać. On zawsze, ja nic nie potrzebuję. No, mój mąż jest bardzo kochanym mężczyzną i za każdym razem myśli o nas wszystkich, a czasami zapomina o sobie. I właśnie to jest też bardzo ważna rzecz, żebyśmy obdarowując kogoś i też otrzymując jakieś prezenty, pamiętali, że nieważne co jest w tym prezencie, ważne są intencje. I właśnie chciałabym dać mini ogłoszenie na samo zakończenie vlogmasów, bo nie wiem, czy będziemy się widzieć do końca tego roku, a od początku nowego 2026 roku chciałabym sprawdzić, co myślicie na temat mojego kanału. Jeżeli macie propozycje jakichś zmian, dajcie znać, czy w ogóle dni i godziny Wam odpowiadają, bo w połowie roku zmieniłam od Waszej 16 godziny na tą 10, to dajcie znać, czy Wam ten czas odpowiada. Jeżeli nie, to będziemy robić zmiany, dajcie znać w komentarzach. Do tego tematy, jakie Was interesują, co powinnam poruszać, co Was nie interesuje, dawajcie znać w komentarzach, będę Wam bardzo wdzięczna i najbardziej chyba jestem wdzięczna każdej osobie za obejrzany mój vlogmas. Naprawdę niesamowicie się cieszę, że udało mi się zrobić te 24 vlogmasy i że Was moje filmy zainteresowały, że je oglądaliście, że je komentowaliście i zadawaliście mi mnóstwo ciekawych pytań, dzięki czemu miałam energię do robienia tych vlogmasów. Naprawdę niesamowicie dobrze się przy nich bawiłam. Co prawda już końcówka była taka na oparach, bo choć chciałam robić vlogmasy, to już energia zaczęła padać, ale naprawdę niesamowicie dobrze się bawiłam przy nich. Mam nadzieję, że Wy też, że poznaliśmy się troszkę bliżej, że zostaniecie ze mną na dłużej na kolejny 2026 rok i tutaj chciałabym Wam serdecznie życzyć wszystkiego dobrego na okres świąteczny, ale też na 2026 rok, bo nie wiem, czy nie zrobię sobie przerwy do nowego roku i pierwszy film będzie w już nowym roku. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym gronie, z tą samą energią, że odpoczniecie, że spędzicie czas rodzinnie, że nowy rok przyniesie nam nowe wyzwania, ale też spokój, zdrowie i same dobre chwile. Wam serdecznie dziękuję za ten nowy rok. W nowym roku pewnie będziemy się też widzieć na podsumowaniu naszego kanału, bo tworzymy go razem jako społeczność, za co Wam serdecznie dziękuję i no, ten czas tak szybko mija, już prawie końcówka 2025. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w nowym filmie.
Pa!